Witaj w Archiwum Historii Autorów. Zapraszamy Cię w podróż do świata nieograniczonej wyobraźni. To tu najwybitniejsi polscy twórcy, którymi opiekuje się ZAIKS, zdradzają tajemnice swojego warsztatu. W kameralnych rozmowach z dziennikarkami i dziennikarzami radiowej czwórki opowiadają o swojej artystycznej drodze, marzeniach i twórczości. Osobiste spotkania z autorami pozwolą Ci przenieść się do ich świata i dowiedzieć się czegoś nowego. Może również o sobie. Aha. To projekt AHA, czyli Archiwum Historii Autorów. Znajdujemy się w Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS. Jesteśmy w Pałacu pod Królami. Ja się nazywam Kasia Dydorosłoń, jestem dziennikarką radiowej czwórki i dzisiaj będę miała przyjemność rozmawiania z poetą, scenarzystą i reżyserem. Andrzej Titkow dzisiaj jest naszym gościem. Dzień dobry. Porozmawiamy o dzieciństwie. Sporo pan pamięta z tamtych czasów? Wydaje mi się, że tak. Pamiętam sporo. Zacznę może od takiego pierwszego wspomnienia z dzieciństwa, które wiele osób to kwestionuje, że ja mogłem to pamiętać. Ale ja wiem, że nikt mi o tym akurat nie opowiadał, bo wygląda na to, że musiałem mieć jakieś trochę więcej niż 2 lata. A mimo to pamiętam. I to było, kiedy miała się urodzić moja siostra, 2 lata ode mnie młodsza, no to rodzice wyekspediowali mnie do dziadków. Bo ja miałem tylko dziadków tych od strony ojca. I o nich tam będę jeszcze w różnych kontekstach opowiadał. W każdym razie oni wtedy zarządzali jakimś takim majątkiem w Turczynku. To jest właściwie Podkowa Leśna, prawda? I ja tam zostałem wysłany. I teraz ja nie wiem, czy to było tydzień, czy 2 tygodnie, a może pół roku. Tego nie wiem, ale pamiętam ten dom, pamiętam jakby takie, tam były okiennice drewniane. I kiedy babcia rano otwierała te okiennice, takie światło się kładło na podłogę. To zapamiętałem. No ale potem oczywiście jest cały szereg już takich na pewno zapamiętanych. No, to było, całe to dzieciństwo to było takie, że myśmy się, ponieważ ojciec był PZPR-owskim aparatczykiem, tak to trzeba powiedzieć, i wędrował ciągle, gdzieś zmienialiśmy miejsca. W związku z tym ja w pierwsze przedszkole przeżyłem w Katowicach i to było jakieś niebywale traumatyczne doświadczenie. Tych zup mlecznych, których po prostu nie mogłem znieść. Bardzo nie lubiłem tego przedszkola. Ale potem już byliśmy w Krakowie, więc w Krakowie też już byłem w przedszkolu, ale tu już byłem starszy, więc już to mi się bardziej podobało. No i potem zacząłem chodzić do szkoły podstawowej w Krakowie. No ale potem w połowie 2. klasy przejechaliśmy już do Warszawy na stałe. A ja w ogóle się urodziłem w Warszawie, tylko tyle, że potem były te różne przemieszczenia. Więc tak to mniej więcej wyglądało. Interesuje mnie, jak wyglądała oczami dziecka powojenna rzeczywistość. Znaczy to jest tak, że ja pamiętam Warszawę taką w gruzach. To już był, był rok, musiał być jakiś 55. I myśmy mieszkali tam przy Koszykowej i cała ta prawa część Koszykowej, prawa jest, jeżeli się stoi twarzą do Placu Konstytucji, były te piękne, stare, przedwojenne domy z lat 30. Cała Aleja Przyjaciół, Aleja Róż i tak dalej. One ocalały, ponieważ tam mieszkali do ostatniej chwili Niemcy. To była dzielnica niemiecka w czasie okupacji. Ale lewa strona Koszykowej to były Gruzy. I chodziłem do szkoły na początku tam na Mokotowską, gdzie potem była siedziba Solidarności Mazowsza, a potem na Polną. Czyli przechodziłem jakby w stronę dzisiejszej Alei Wyzwolenia, a tam też były Gruzy, tylko to było
Tam budowali, to osiedle Latawiec właśnie, ale to wszystko było w gruzach, więc jak doszedłem, tam kawałek Marszałkowskiej znowu było w miarę w porządku i tak wszedłem tam przez Oleandry dzisiejsze do ulicy Polnej. Babcia, i zresztą to było nasze też pierwsze mieszkanie na ulicy Jaworzyńskiej. Z tego nie pamiętam nic. To znaczy pamiętam to mieszkanie, ale już z czasów późniejszych, kiedy babcia tam mieszkała z dziadkiem. I tam, tam teraz, jakby w połowie tego domu, w którym myśmy mieszkali, bo pół domu zostało odcięte, przebiega niezwykle arteria duża Waryńskiego, prawda? Ale wtedy tam nie było, to było wewnętrzne podwórko. No i to też był plac zabaw nasz, a potem znowu w stronę tam, gdzie dzisiaj jest Riviera, no to były gruzy i tam też myśmy się bawili w tych gruzach. Tam był jakiś olbrzymi taki dom w 3/4 zrujnowany. Pamiętam Warszawę w gruzach, pamiętam też jeszcze Marszałkowską i potem to wszystko, co było na zachód, prawda, od Pałacu Kultury. Pamiętam, jak budowali ten Pałac Kultury, jak powstało MDM. Ja wtedy jako taki 10-latek, no nie, nawet mniej, 7-8-latek, to jakoś strasznie mi się podobała ta patetyczna architektura. To wszystko jakby mnie napawało taką dumą, że właśnie tutaj się coś takiego buduje. No to jest ciekawe, co pan mówi, bo ja jestem rodowitą warszawianką. Urodziłam się w 1980 roku i miałam taki moment w swoim życiu, że się zastanawiałam nad tym, dlaczego moje miasto tak wygląda, a nie inaczej. Oczywiście wiedziałam o tym, że przed wojną Warszawa miała zupełnie inny charakter. No, ale czasami jeszcze widać to. Tam są miejsca w Warszawie, gdzie to jeszcze widać. Ale zmierzam do takiego pytania, które jakby pan widział, jak się Warszawa budowała na nowo. Było w tym coś takiego, jakieś takie odczucie właśnie, pan powiedział, że to było takie, no ta architektura była taka patetyczna. Byłoby To znaczy, w tym coś takiego to był ten optymistycznego? socjalizm, no to był Plac Konstytucji, prawda, i tak dalej, który zresztą potem mi się bardzo nie podobał, a teraz jakby ponownie wydaje mi się, że on jest w porządku, w miarę funkcjonalny. Wie pani, to chodzi o to, że ponieważ ja pamiętam tą Warszawę w gruzach, ja jestem w ogóle też warszawiakiem i mam niesamowicie emocjonalny stosunek do tego miasta. I w związku z tym pamiętam, że kiedyś Kazimierz Kuc, którego zresztą bardzo lubiłem i ceniłem, napisał taki felieton, gdzie powiedział, że Warszawa to jest taki krowi placek między Moskwą a tam, nie wiem, Brukselą czy coś takiego. Uraziło to pana? Strasznie. Ja po prostu przestałem w ogóle jakoś się kontaktować z tym Kucem. Wydawało mi się, że to jest po prostu skandal, absolutnie. Że coś takiego powiedzieć, dlatego że to miasto, no ono wiadomo jakie jest, prawda? Nie musimy się oszukiwać. Ono jest potwornie eklektyczne, ono ma potwornie brzydkie fragmenty i tak dalej, ale to jest miasto żywe, to jest miasto, które się odrodziło, prawda? I ja jestem absolutnie po stronie jakby tego miasta i czuję się bardzo, bardzo związany z Warszawą. Zanim w ogóle pomyślałem o filmie, musiałem znowu mieć chyba 10 lat, a może nawet mniej, kiedy zdecydowałem, że zostanę artystą. To znowu, jak to mówię, to wszyscy się śmieją, ale tak, to jest prawda. Ja wiem, widzę ten moment, kiedy to się stało i to miejsce, w którym to się stało. Jak to było właśnie, kiedy poczułem? Szedłem do szkoły. Szedłem do szkoły właśnie z tej Alei Przyjaciół przez Koszykową, tą uliczkę, która się gdzieś nazywa Natolińska, w stronę właśnie Alei Wyzwolenia, której nie było jeszcze, bo to właśnie ona była w budowie. I nagle coś mnie zatrzymało w tej bramie i miałem takie, poczułem się, że to jest moja droga. A potem jeszcze, niedługo potem, bo to ciągle jeszcze chodziłem do podstawówki, to była taka sytuacja, myśmy mieli taką sąsiadkę, która pracowała
w filmie. Ona była kostiumerką, pracowała przy produkcjach filmowych. No i jak to często z filmowcami była bardzo towarzyska. I ona ciągle tam jakieś bankiety urządzała. Mnie to fascynowało po prostu. A to jej mieszkanie właśnie było jakby tuż za ścianą pokoju, w którym ja mieszkałem. Więc ja słuchałem przez ucho do ściany i tak dalej, i tak dalej. Fascynowało mnie to. No i któregoś ranka, taki jesień, to też pamiętam, jak to wyglądało. No, taka mrzawka, znaczy jeszcze w świt. Taki świt, no bo my na 8 chodziliśmy do szkoły, więc to mogło być o 7:30 i tak dalej. Ja się budzę i słyszę, że ten bankiet nadal trwa, tylko przeprowadził się na balkon, a nasze balkony graniczyły, po prostu były obok siebie. Więc ja z tymi jakimiś tam kapciami, z tym tornistrem, czy nie wiem co tam ja miałem, jeszcze pamiętam, że z moją siostrą, bo razem chodziliśmy do tej szkoły, ona 2 lata młodsza i ja wyszedłem na ten balkon. To było 4. piętro przedwojennego domu, więc bardzo wysoko. I gzym z tej szerokości. I na tym gzymsie stoi mój absolutny idol tamtego czasu, czyli Zbigniew Cybulski, kompletnie pijany. Stoi nad tą przepaścią tych pięter. Lekkość, nie wiem, dlaczego go nikt nie powstrzymał przed tym, ale stoi i mówi, po prostu nigdy nie zapomnę, i mówi po rosyjsku Majakowskiego obłok w spodniach. To jakoś tak szło, wy думаете, to bredit malaria? To było w Odesie. Przyjdą w 4, skazała Maria. 8, 9, 10. Miłosny poemat o tym, że kobieta czeka, on nie przychodzi i on się... No i po prostu pomyślałem sobie, że znaczy potem po latach sobie uświadomiłem, że to jakby była prefiguracja tego mojego wyboru, tego mojego losu. Ale już wtedy pan wiedział, że chce być filmowcem? Nie. Jeszcze nie wiedziałem. Znaczy to kino to jakby przyszło dosyć późno i to też akurat, to znowu jest to barwne zdarzenie. To już ja poszedłem do gimnazjum, prawda? Do gimnazjum Batorego. No i tam była taka, w tej klasie mojej była taka bardzo, bardzo zgrana grupa ludzi, której przewodził w jakimś tam sensie takim nieformalnym Adam Michnik. Ja z nim chodziłem do podstawówki, potem do... No i on miał zawsze jakieś tego typu pomysły. I któregoś dnia on mówi, wiecie co, mówi, zróbmy taką gazetkę szkolną. Mnie to dziwi, że on nigdy o tym nie powiedział, bo w żadnym wywiadzie, a to przecież by było ciekawe, że 15-letni chłopak chce zrobić... On od razu nam powiedział tak, wiecie, to wydamy 1 numer, to będzie taki tu w Batorego, a potem my zrobimy to tak, że będzie to na wszystkie licea w Warszawie. Czyli ambitny plan. Tak. Oczywiście nic z tego nie wyszło, ale i kto był w tym komitecie redakcyjnym? No to po prostu jest niesamowite. Oprócz niego był Jan Tomasz Gross, to nie muszę wyjaśniać kto, bo to jest powszechnie wiadomo, i taki nasz kolega Oleg Perski. To jest osoba nieznana, on wyemigrował zresztą też jak Gross w 1968 roku. I został psychologiem, jest bardzo teraz poważanym, wziętym psychologiem w Sztokholmie. No i Adam przydzielił zadania takie. Ty piszesz to i tak dalej. A o czym pisaliście wtedy? No więc właśnie chcę o tym powiedzieć. No więc oczywiście on napisał jakiś taki rodzaj wstępniaka, no taki ogólny, właśnie ideologiczny tekst, dlaczego, po co i tak dalej. Ja napisałem, takie było zamówienie, on powiedział tak, ty napiszesz coś o poezji. A ja byłem już wtedy kompletnie zakręcony.
i kochałem Baczyńskiego. Więc ja mówię, to ja napiszę esej o Baczyńskim. Oczywiście ten esej, jakby to, nie wiem, dzisiaj na to spojrzeć, było takie jakieś wypracowanie trochę lepsze może. No. Ten napisał, Oleg Perski napisał o Freudzie, a Janek Gross, nie pamiętam co napisał, no w każdym razie złożyliśmy ten numer. No i poszliśmy do dyrekcji. Ten dyrektor to długo trzymał, w końcu nas zaprosił, powiedział, panowie, nic z tego nie będzie. Nie wydaje zgody. No, Ale uzasadnił jakoś, dlaczego tego nie chce zrobić? nie, to ja nie pamiętam tej rozmowy. Nawet być może mnie przy tym nie było, bo to może Adam z nim rozmawiał, już tego nie pamiętam. No ważne było to, że to nie wyszło. Zabawne było to, co przekonałem się o tym za następnych wiele lat, że tenże dyrektor, a może ktoś inny, złożył całą tą gazetkę do Służby Bezpieczeństwa, zaniósł. Bo potem znowu to się okaże, dlaczego tak się stało. No i po jakimś czasie Michnik znowu mówi tak, gdzie to zrobimy taki klub dyskusyjny. No i zrobiliśmy. I to akurat wypaliło i to był taki klub poszukiwaczy sprzeczności. Tak to nazywali ci nasi adwersarze, albo mówili niektórzy, że klub raczkujących rewizjonistów. To było niesamowite, ponieważ mieliśmy po 15-16 lat. Spotykaliśmy się na uniwersytecie na początku, potem w tym Domu Kultury na Starym Mieście. Kołakowski tam nam wykładał, Bauman, no po prostu niesamowite sprawy. Ale znowu, ja niespecjalnie się polityką interesowałem. Wtedy, potem zresztą też nie. Ale dla mnie ten klub, bo to był też klub taki towarzyski, no tam byli ludzie, myśmy przecież byli normalnymi młodymi ludźmi, myśmy bankietowali, robili prywatki, tańczyli, pili, palili i tak dalej. Więc to był taki, tam był trzon tego klubu, no to znowu tam było potem, to też nie wiedziałem o tym, tam było w sumie ponad 100 osób było członkami tego klubu, ale ja pamiętałem tam jakąś grupę, tam 15 osób, tych tam moich najbliższych kolegów. No i tyle. No to się stało. No i to bardzo dobrze funkcjonowało. Aż do... i w pewnym momencie zrobiliśmy takie zimowisko w Rozalinie pod Warszawą. Znowu ja nie pamiętam, czy to było tydzień to trwało, czy parę dni, nie wiem. Ja też tam byłem w tym Rozalinie. To jest teraz opowieść, kiedy postanowiłem zostać reżyserem. I różne tam były rzeczy, oczywiście głównie rozmowy, nie pamiętam z tego kompletnie nic, ale pewnego dnia, co było zapowiedziane, przyjechał Staszek Mantuszewski, a mówię Staszek, bo potem był to mój kolega z pracy, ważna postać, i Aleksander Małachowski, który no już był dosyć znanym człowiekiem, zresztą Mantuszewski też. I oni przywieźli tej gówniarzerii, przywieźli zestaw dokumentalnych filmów tak zwanej czarnej serii, czyli tych dokumentów, które powstawały w Polsce w 1956-1957 roku, takich krytycznych wobec ustroju, krytycznych wobec tego, co było i tak dalej. No ja po prostu oszalałem zupełnie. I wtedy postanowiłem, właśnie wtedy dopiero podjąłem decyzję, że jednak ja będę filmowcem. I bardzo poważnie się potem cały ten rok maturalny, no to ja chodziłem tam do Pałacu Młodzieży na sekcję fotograficzną, na sekcję filmową. Zapisałem się tam do jakiegoś... Oczywiście chodziłem też do Zegzaka, do klubu dyskusyjnego, ale to już wcześniej, bo mnie ten film zaczął też już interesować jakoś. No i też się zapisałem do jakiegoś takiego ogniska plastycznego. Bo już wiedziałem, że tam jak do tej szkoły filmowej, to tam pytają z tego, no także trzeba coś tam narysować. Z tym rysowaniem to zawsze było kiepsko, a ten instruktor, który tam widział te moje bohomazy, to powiedział tak, albo z ciebie nic nie będzie, albo będziesz Picasso.
No więc niestety Picassem nie zostałem. Ale został pan reżyserem. Pamięta pan egzamin do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi? Oczywiście, tego się nie da zapomnieć. A co się działo na tym egzaminie? Znaczy, no przede wszystkim to była ciężka choroba, bo to przecież było i uczucie. Ja miałem 18 lat, bo to był pierwszy taki ten, kiedy przyjmowali po maturze, bo wcześniej trzeba było mieć jakieś tam. Miałem zawsze tam jakieś predyspozycje, byłem dosyć inteligentnym chłopcem, ale byłem kompletnie nieżyciowy. Zresztą to częściowo mi zostało, więc krótko mówiąc, jak myślę teraz o tym, to ja uważam, że ja byłem kompletnie niedojrzały. I to, że ja się dostałem, to jakiś był fuks na torze. Ale oczywiście ja tam miałem jakieś dobre, znaczy ja przede wszystkim tam te wszystkie teoretyczne egzaminy to bardzo dobrze pozdawałem, no i tak dalej. No i tyle pamiętam, że to była straszna praca i też taki rodzaj takiego kompletnej niepewności. Mi bardzo zaczęło w pewnym momencie zależeć na tej szkole. Ja oczywiście się jakoś tam zasekurowałem, bo te egzaminy były wcześniej niż w innych uczelniach. Więc ja tam złożyłem też jakieś papiery po psychologię chyba, czy na historię sztuki złożyłem i na psychologię. Czyli jakbym tam nie wypalił. Myślę, że to nie byłoby źle, gdybym tam 2 lata tej psychologii, czy też historii sztuki pociągnął i potem poszedł. No nieważne, zdałem. I to z kolei główne moje wspomnienie z tego egzaminu to jest Kieślowski, bo myśmy razem zdawali, przy czym on zdawał 3. raz i wtedy się dopiero dostał. I pamiętam, ja go nie znałem, tylko on rzucał się w oczy. On był taki, zainteresował mnie, patrzyłem, co on robi i tak dalej. I w momencie, myśmy całą noc kończył się, to już nie pamiętam, powiedzmy, że to był piątek i potem miało być następnego dnia ogłoszenie wyników rano. To myśmy całą noc, wszyscy, spędzili w tej dużej sali projekcyjnej tam. No i tam ktoś grał na gitarze, nikt nie spał, to było niesamowite. No oczywiście było palenie, ktoś tam na jakiś alkohol przyniósł, takie oczekiwanie. I rano, też nie od razu, było wywieszenie tych. No i tam się ten tłum rzucił. Ja nawet nie próbowałem, no bo z moim wzrostem to jakbym, wiem, że bym tego... I zostałem tu i nagle zobaczyłem właśnie tego Kieślowskiego, którego nie wiedziałem, że jeszcze on się nazywa tak. I on tak podszedł, on był dosyć wysoki, coś przeczytał przed sobą i nagle zrobił coś takiego. Zdjął okulary, rzucił je w powietrze i zaczął deptać je, ale tak skacząc. To była jego reakcja na to, że został przyjęty. No i potem przez 2 lata byliśmy na tym samym roku, ale nie byliśmy z daleka jakoś bardzo tak. Tam było 2 takich ludzi na tym roku. Na tym roku było 7 osób w sumie. No to po prostu jest niesamowite. I był taki Szymon Koszel, który nie odegrał żadnej roli w kinematografii i on. Oni byli tacy wyróżniający się i oni mieli tam jakichś właśnie takich akolitów wokół siebie i tak dalej. Ja raczej do tego Koszela się tam zapisywałem niż do niego, a potem ja powtarzałem rok i wtedy dopiero taka się zaczęła między nami przyjaźń. Razem mieszkaliśmy przez krótko tam na tej radiostacji w Łodzi, on bardzo miał wtedy dobry, konstruktywny wpływ na mnie i wydaje mi się, że dużo dobrego zrobił, a potem to się jakoś wszystko już zmieniło i rozmyło. A co jeżeli chodzi o naukę, pamięta pan ze szkoły filmowej? Czego szkoła filmowa nauczyła? I też trochę zmierzam do pytania o te pierwsze filmy, które powstają w ramach szkoły filmowej. Czy one tak naprawdę później odgrywają jakieś ważne znaczenie, mają znaczenie jakby na dalszą twórczość? Ta szkoła była wyjątkowa. To była wyjątkowa uczelnia i to nie jest, że ja tak sobie wymyśliłem, tylko to można zweryfikować. To była niezwykła uczelnia.
Staszek Latało, z którym robiłem właśnie swoje pierwsze filmy, mówił, zawsze jak mówił o szkole, mówił państwowa najwyższa. I to mi się podobało. Jak słyszę filmówka, to mi po prostu ciarki chodzą. Uważam, że to jest tak nietrafione, tak głupie po prostu, no ale nieważne. Filmówka. A on mówił państwowa najwyższa. To była uczelnia, w której panowała całkowita wolność. Znaczy oczywiście, że pewnych rzeczy nie można było robić, ale można było mówić. I teraz jeżeli ja to powiążę jakby z moim takim też politycznym dojrzewaniem, ponieważ ja od wczesnych tych lat byłem jakby pod wpływem Michnika, który jak wiadomo już wtedy miał taki wyraźny program jakby antysystemowy, ale gdzieś podszyty marksizmem, którego ja nigdy nie dotknąłem tak naprawdę. I dopiero potem on ewoluował i tak dalej. No więc ja byłem bardzo krytyczny wobec PRL-u, ale to wiem z całą pewnością, nie miałem poglądów antykomunistycznych wyraźnych. Więc jak przyszedłem jako ten 18-latek do tej szkoły filmowej, tam były nastroje takie ewidentnie antyustrojowe. No takie, to oczywiście nawet one nie musiały być jakby specjalnie wyrażane, tylko one gdzieś były w powietrzu, prawda? I ja to chłonąłem i to była dla mnie nie tylko szkoła, że tak powiem, rzemiosła, tylko to była też szkoła życia, bo ja nic nie wiedziałem, prawda? Byłem, no jak powiedziałem, no bardzo taki naiwny jakiś w ogóle. Ci starsi koledzy, no to był przecież Antoni Krause, to był Edek Bernstein wówczas, potem Żebrowski, to był Marek Piwowski i tak dalej, Grzesiek Królikiewicz, to byli tacy nasi starsi koledzy. No a poza tym jeszcze były te legendy, prawda? No taka trochę już zaśniedziała legenda to był Roman Polański, a taka całkiem świeża no to był Skolimowski. No Skolimowski skończył szkołę tuż przed naszym tam przyjściem. No i przede wszystkim to było to była szkoła życia, to była jakaś uświadamianie polityczne, ale też to była niesamowita możliwość. Wszystko, co miało w tej szkole sens, to związało się z działaniami praktycznymi. Prawda? No, myśmy tam mieli taki przedmiot fotografika. Prawda? To bardzo pożyteczny uważam. Myśmy oglądali non-stop filmy, to znaczy codziennie ze 3 klasyczne filmy, oglądane wiele razy na ogół. Także potem już było tak, że siedzieliśmy na tej, chciałem powiedzieć chłopcy, no tak, bo tych kobiet wtedy tam nie było. Tam była jedna może tylko dziewczyna i to mówili dialog jakby z sali, bo te dialogi wszyscy znali na pamięć po prostu z tych filmów. Takich jak Casablanca czy no, po prostu niesamowite to było. No a oprócz tego myśmy jeszcze, tu skończyliśmy te zajęcia, one się kończyły dosyć późno, wychodziliśmy i szliśmy jeszcze do kina, tam na mieście, prawda, jak to się mówiło. No więc to wszystko razem. I teraz etiudy. Oczywiście, że te etiudy były czymś bardzo ważnym. I to jest tak, ten drugi rok, który potem powtórzyłem, a powtarzałem dlatego, że dostałem 2 z obu etiud. I to się liczyło, to było najważniejsze, prawda? No można było mieć same 5, prawda? Z tych teoretycznych przedmiotów, jak dostawałeś lufę z tego, to w ogóle nie było czego szukać. A dlaczego pan dostał lufę? Zrobiłem film fabularną etiudę, która się nazywała Śnieg. Te etiudy były 5-minutowe, żeby to było jasne.
Uważam, że fantastyczna szkoła właśnie rzemiosła. Potem jak ja sam wykładałem, to jak mówiłem studentom, że mają robić etiudę 5 minut, to oni mówili, dlaczego taką krótką? Ja bym chciał, od razu nie chcieli robić po pół godziny czy coś tam. Nie. I to właśnie robiłem ze Staszkiem Latałą. Wtedy, znaczy myśmy kochali też te wszystkie nowe fale, prawda? Na okrągło tam Truffaut, Godard tam i tak dalej, francuska nowa fala, ale też ci brytyjscy gniewni. No i była genialna, w moim przekonaniu, fantastyczna nowa fala czechosłowacka. I były tam różne no na przykład Grzesiek Królikiewicz kochał tych Francuzów, a Kieślowski i ja, czy Marek Piwowski, to myśmy raczej tych Czechów. I pewnego dnia przyszedł taki film, to był film, się nazywał Diamenty nocy. To był Jan Nemec, taki, to 65, może 6 rok. I to był film, nie będę streszczał, bo to nie ma sensu, ale film, który był zrobiony, cały film, kamerą z ręki. Czego wtedy raczej się nie robił. No i po prostu wszyscy oszaleli. I od tego momentu, to jest moja teza, której nigdy nie zweryfikowałem, że wszystko się zmieniło w szkole filmowej, bo wszyscy zaczęli tak robić. Znaczy wszyscy operatorzy chcieli tylko robić tak. No i w związku z czym, a uczyli nas, prawda, i operatorów, i nas, że tak, no jak robisz standardowym obiektem albo krótkim, no to oczywiście możesz wziąć kamerę do ręki. No ale jak trochę dłuższy obiektyw, to musisz ją na statyw dać. No i takie nauki pobierał Latałą. No ale myśmy zrobili wszystko na odwrót. A jeszcze w dodatku moją opiekunką roku wtedy była Wanda Jakubowska. To już jest jakaś prehistoria, zupełnie jakieś czasy dinozaurów, nie? To jest tak, że 2 tramwaje w Łodzi mieście się spotykają, chłopak patrzy na dziewczynę, dziewczyna na niego i on se to wyobraża wszystko. No robiliśmy tam niesamowite rzeczy. Na przykład też mieliśmy wiadome obsesje, więc jedną z koleżanek nago na śniegu na cmentarzu żeśmy sfilmowali. Wtedy co się dla sztuki robiło, prawda? Wtedy były prawdziwe zimy, nie tak jak teraz, nie? I był śnieg i ona leżała goła na śniegu, bo przy okazji Latało zrobił ćwiczenie operatorskie białe na białym. Oni dostawali takie różne. Tyle poświęcenia i lufa. No tak. No i w czasie tej projekcji Wanda Jakubowska, która miała u nas ksywę pułkownik Jakubowski, bo ona ubierała się po męsku, miała taki lekki wąsik i zawsze nosiła Trybunę Ludu w kieszeni. Potem takiej wystawała. Ona w czasie tego zaczęła miąć tą Trybunę Ludu i walnęła taką w ekran. No to ja już wiedziałem, że... To był film awangardowy. Nigdy go potem nie widziałem, może był bardzo dobry. A jeśli idzie o dokument, to spieprzyłem sprawę. No po prostu zrobiłem zły dokument i też dostałem Bosaka 2, no więc musiałem ten rok powtarzać. No. Znaczy oni się zgodzili na to, bo to też nie było takiej zasady. No ja tam w jakąś ekspiację płaczę, jakoś tam tego... Ale potem powtarzałem ten drugi rok i na drugim roku już zrobiłem porządne filmy i zrobiłem dokument, którego jestem bardzo dumny. On się nazywał Dom i to było o hotelu robotniczym. I teraz pytanie właśnie pani dużo wcześniejsze. Ja uważam, że w tym filmie Dom, 5-minutowej etiudzie jest wszystko, co ja potem zrobiłem w dokumencie. W 1968 roku to było tak, jak już powiedziałem, ja w ogóle skorzystałem z tego wyjazdu do Łodzi także w ten sposób, że ja miałem cały czas bardzo ciężkie relacje z moim ojcem. Bo już w momencie, kiedy zacząłem jakby iść w tą... Cały czas miałem z nim tego. No więc
Ja trochę to wykorzystałem, tą Łódź, jako taką, że no, moi koledzy na ogół ci z Warszawy, a wszyscy tam prawie byli z Warszawy, no to na weekend jeździli. Ja nie. Ja w pewnym momencie w ogóle pół roku nie byłem w Warszawie i tak dalej. Więc to też w ten sposób odizolowałem się od tych moich dawnych kolegów, którzy też przecież, takich jak Adam, jak Janek Lityński, którzy też przechodzili w tym czasie tą swoją metamorfozę i coraz bardziej się angażowali w tą politykę. No i właśnie tego dnia, 8 marca, to zdaje się, że to był piątek, no po prostu wsiadłem w pociąg i jadę do Warszawy. Nie wiedziałem nic, co tam się działo. I tak się złożyło, że dosiadł się do mnie taki koleżka właśnie, który był też w tym klubie poszukiwaczy sprzeczności i tak dalej, no i którym w ogóle straciłem kontakt. No i jego wyrzucili z Politechniki w Warszawie, przerzucił się na Łódź, no i studiuje w Łodzi i tak dalej. I on mi przez tą drogę, przez te 1,5 godziny, bo tyle trwała ta podróż, wszystko dokładnie opowiedział. Że w Warszawie ma być ten wiec, że dziady, że to wszystko i tak dalej. No ja już byłem taki poinformowany z dworca, wsiadłem w tramwaj, pojechałem tam do rodziców, no i otwiera mi moja siostra. No jest godzina jakaś, nie wiem, no taka wczesna, typu 5 czy 5:45. I ona jest w koszuli nocnej, cała zapłakana. No ja mówię, co się stało? Mówię, chora jesteś, coś tego. I ona tak bez słowa podniosła tą koszulę i pokazała mi plecy. Miała całe sine plecy po prostu. Ona poszła na ten wiec, prawda, gdzie została spałowana. No i to tyle, prawda? Potem w tej Łodzi też się tam... To jest 8. 9 to była sobota. Ja jeszcze poszedłem, czy pojechałem na krakowskie przedmieście, no i tam też wziąłem udział w tych gonitwach, ale nie dostałem nawet żadnej pałki, tam jakoś uciekłem gdzieś tam tego, no w każdym razie brałem tego. I ja byłem bardzo takim wrażliwym młodzieńcem i zachorowałem ciężko. Miałem 40 stopni. Ja miałem takie tego typu, też jak na przykład właśnie miałem studium wojskowe, to też dostawałem gorączki bez żadnych jakichś działań, takich jak tu koledzy, coś tam jedli, kartofle surowe. Nie, no po prostu dostawałem gorączki i tyle. No i przeleżałem ze 2 tygodnie, no i wróciłem do Łodzi. I to była już zupełnie inna uczelnia, prawda, bo wyrzucili tych wszystkich wspaniałych ludzi, Teplica, Bosaka, Wola, no bo to byli Żydzi, prawda, no więc ich trzeba było wywalić. No i jak to sobie potem określając takiego Oksfordu, nagle to się stała taka szkółka niedzielna. No to kapcie, pan Lewicki, taki jakiś zmurszały profesor z Uniwersytetu Łódzkiego, rektor, no i tak dalej. No i nagle patrzę w witrynie, tej witrynce takiej, gdzie są te komunikaty dla studentów, jest, że jestem zawieszony. Zawieszony zostałem za ten film Dom, który był robiony o rok wcześniej na zaliczenie po prostu. Nie było żadnych pretensji. Tylko wtedy, no już wiadomo, w tej 68 roku, no to było to, że trzeba było coś znaleźć, więc partyjna jakaś tam organizacja w Wytwórni Filmów Oświatowych, gdzie była robiona kopia, no, napisała tam, że to jest antysocjalistyczne, antyrobotnicze, anty tam coś. No i ja pamiętam, poszedłem do tego chyba już tego prorektora Kotowskiego i mówię, no, że to jest straszne, że przecież to nie jest film antyrobotniczy. Zacząłem tak strasznie naiwnie. Mówię, to możemy tu zrobić pokazy dla tych robotników, niech oni się wypowiedzą. Takie pomysły. No ale
No ale nic z tego nie wyszło, ale po jakimś czasie jednak oni mi złagodzili to i dopuścili tak. No i właśnie wtedy do mnie podszedł. A, jeszcze to, no, ja po prostu byłem, znaczy ja byłem, że tak powiem, do odstrzału, ale tak naprawdę to chodziło o mojego ojca, nie o mnie, no bo ja tak naprawdę nie zrobiłem nic. To znaczy nawet nie byłem na tym wiecu, na którym wszyscy byli, prawda? Więc to chodziło o ojca. I było takie pismo Walka Młodych, które właśnie było takie najbardziej moczarowskie, takie właśnie najbardziej waleczne w tej kwestii marcowej. I nagle patrzę, a tam jest zdjęcie Ewy Starosteckiej na okładce i fragment mojego wiersza, który napisałem jak miałem 16 lat, teraz mam już 22, i który dałem do tej gazetki szkolnej. A ja już do tego momentu rzeczywiście napisałem parę takich wierszy, które no, nadawałyby się na to, żeby powiedzieć, że one są tam jakieś anty. Natomiast tamten to była jakaś taka młodzieńcza brednia, coś tam ściągnij maskę, błaźnie, coś tam. No i był poświęcony mi cały akapit ogromny, no właśnie jak to ja i tak dalej. No więc w związku z tym no, poczułem się no, mocno zagrożony, a to jeszcze było zanim przyjechałem do tej Łodzi i to wszystko zobaczyłem już wtedy. No i jak już mnie przyjęli, to ja byłem na roku absolutoryjnym. Wtedy część moich kolegów wyjechała, właśnie emigrowała, znaczy duża część, bo to byli moi. I ci z Warszawy, i ci tam ze szkoły też kilku. I oni, podszedł do mnie Morgenstern i mówi tak, ty Titkow, no, bo tak się mówiło, ty się nie wygłupiaj, ty nie rób tam jakichś politycznych filmów, mówi zrób taki film, to chodziło o tą etiudę absolutoryjną. Zrób taki film, że ona go kocha, on jej nie kocha, albo odwrotnie. Ja mówię, profesorze, mówię, to jest idealny temat właśnie, to jest mój temat, ja to chętnie zrobię. No i taki film wykonałem, on się nazywa Te inne miejsca i uważam, że jest bardzo dobry. I porównywalny z wszystkimi, łącznie z Kieślowskiego etiudą, to się nazywało, nie pamiętam, koncert chyba, gdzie zagrałem główną rolę z Jurkiem Fedorowiczem. 2 role główne w filmie w etiudzie Kieślowskiego. Zresztą grałem tam też, bo jakoś się tam nadawałem. W paru etiudach zagrałem kolegów. Piotra Studzińskiego też główną rolę, no i tak dalej. Więc też byłem rozchwytywany w szkole filmowej jako aktor. Może trzeba było też aktorską karierę jakoś pociągnąć. No ja właśnie zanim tego, to ja tak kochałem tego Jamesa Deana i tego Cybulskiego, że ja właśnie chciałem być aktorem. I pamiętam, że jak napisałem takie wypracowanie w ostatniej klasie szkoły podstawowej, oni pytali, kim chcesz zostać, to ja napisałem, że aktorem. No ale potem sobie jakby uświadomiłem, że nie mam warunków i jakby odpuściłem. Kończy pan szkołę filmową, wypływa pan na szerokie wody, chce pan robić filmy, ale rzeczywistość dookoła jest dosyć trudna. Czy ta perelowska rzeczywistość dla pana jako reżysera była jakoś dojmująca? Jak w ogóle wyglądała ta Pani, rzeczywistość? to się nie da tak powiedzieć, bo to jest całe moje życie. To znaczy, ja nigdy nie kochałem PRL-u, to już potem po 1968 roku to byłem absolutnie antykomunistycznie nastawiony i specjalnie się z tym nie kryłem. Moja historia to jest historia zupełnie odrębna. To jest, nie chcę powiedzieć, że to jest jakby film Zezowate szczęście, bo moje problemy są innej natury. Nie takiej, że się chcę przystosować, tylko raczej odwrotnie. Ale to nie koniec. Ja wszedłem jakby do zawodu po jeszcze jednej szczególnej traumie, która właściwie się zakończyła
moim pierwszym w życiu, bo potem były inne, tak zwanym wilczym biletem. To było tak, jak kończyłem szkołę filmową, ja bardzo się wcześnie ożeniłem, syn mi się urodził, no i uważałem, że muszę jakąś pracę podjąć. Poszedłem do Morgensterna i mówię, panie profesorze, niech mi pan coś znajdzie. To było, jeszcze byłem w szkole, to znaczy to były pierwsze wakacje jakby po tym. Nie miałem dyplomu oczywiście, no jeszcze, bo tylko miałem to absolutorium zaliczone. No i on mówi, ja ci coś znajdę. No i pamiętam, że to jest ostatnia lekcja, że tak powiem, czerwiec przed tym. I on taki uśmiechnięty od ucha do ucha do mnie i w pewnym momencie mówi, no lepiej nie mogłeś trafić. Będziesz asystentem Wajdy. No i ja trafiłem do Wajdy, do filmu Krajobraz po bitwie. Wtedy byłem potwornie napalony. Uważałem się za artystę, filmowca i liczyłem na to, że ja będę z tym Wajdą to będzie jakieś partnerstwo, że ja mu będę to było według Borowskiego. Kochałem tego autora, więc myślałem, że tam, nie wiem, będę jakieś dialogi mu pisał, bo wiedziałem, że on zmienia. No i tak założyłem, że pewnego dnia on zachoruje i zawoła mnie i powie, Andrzejku, to weź, wyreżyseruj mi tą jedną scenę. No oczywiście tak się nie stało. Ja byłem takim trybikiem w tym mechanizmie. Byłem jednym z kilku asystentów i byłem asystentem od statystów. A to był film, gdzie tych statystów było 300-400 na planie. To była też szkoła życia. Naprawdę wszystkiego się dowiedziałem, także o tym, jak właśnie funkcjonuje PRL, bo tego nie wiedziałem. No i zakończyło się to tym, bo między innymi, co ja robiłem. Pani Pet Ślesicka, która tam była szefową, kierownikiem produkcji, potężna osobowość, któregoś dnia, znaczy na samym początku mówi, bo myśmy to w Koszarach robili, tam gdzieś w Elblągu, i ona mówi tak, tutaj masz taką listę, z 12 nazwisk, to są sami, tam jeden generał, sami pułkownicy, podpułkownicy i tak dalej. Masz im codziennie dawać kartkę, ale nie za statystowanie, tylko za epizod. Za statystowanie to było tam coś 60 zł, a epizod to było 100 zł. No to proszę sobie to wyobrazić, no ten pułkownik, nie wiem ile wtedy zarabiał, no powiedzmy, że 2,5 tysiąca, prawda? Może nawet mniej. No to jak on codziennie dostawał przez tydzień te kartki, a to było, myśmy tam dłużej, no nieważne. No to była czysta korupcja. Ja mówię, ale dlaczego? Przecież oni nic nie robią w naszym filmie. A ona mówi, no nic nie robią, ale chodzi o to, żeby mieć ich przychylność, żebyśmy wszystko umieli załatwić. To była czysta korupcja, ja w tym uczestniczyłem i tak dalej. No i a moi koledzy, wtedy najbliżsi koledzy, siedzieli w więzieniu po marcu. Więc jak w pewnym momencie oni wyszli, a ja ciągle byłem przy tym Wajdzie, to wymyśliłem, że ja będę im dawał te kartki. Oni zostali wyrzuceni z ostatnich lat studiów, byli przerażeni, nie mieli nic, byli biedni no i tyle. I wymyśliłem, że im zrobiłem tam według siebie jakieś niesamowite takie szacher-macher, żeby to... I oczywiście oni nie przychodzili na plan. Powiedziałem, że to się może wydać. Więc ja po prostu im dawałem, tak jak tym oficerom, to spotykaliśmy się po zdjęciach tam w kawiarni, ja im dawałem te kartki. No ale po pierwsze, nie wziąłem pod uwagę tego, że ja jestem po tym marcu jakby, a to było to 69 rok dopiero, prawda? Cały czas gdzieś tam na widelcu. To raz, że w każdej ekipie, bo to była moja pierwsza ekipa taka z prawdziwego zdarzenia filmowa, są jacyś tam donosiciele, prawda? I tak dalej. No i szybko to wyszło. No i ja dostałem wymówienie z dnia na dzień. No i
No i potem, jak się okazało, o czym mnie poinformował mój ostatni dziekan, czyli Jerzy Mierzejewski, powiedział, że masz wilczy bilet, nic już nie zrobisz. No i tam robiłem wtedy jakieś chałtury, coś tam, a ciągle byłem bez dyplomu. Dyplom można było już robić tylko w tych wytwórniach zawodowych. No i tam, ponieważ moi koledzy już od 1971 roku, kilku już pracowali tam w WFD na etatach, no więc myśmy się widywali, ja tam ciągle do tego WFD chodziłem, przynosiłem kolejne projekty, taki film, no i wreszcie po jakimś czasie ten redaktor naczelny Henryk Jantos zgodził się. I wtedy zrobiłem w 1971 roku taki film w takim niedużym mieście. I to był mój film dyplomowy. No i potem szybko zrobiłem dyplom, ale i w 1973 roku zacząłem już oficjalnie na etacie pracować w tej wytwórni. No i w tym filmie zastosował Pan zasadę pars pro toto, którą później często stosował Pan również w innych filmach. Możemy wytłumaczyć, na czym ta zasada polegała? Znaczy ja w ogóle, ale to już w późnych latach 80. zrobiłem taki film Pro Toto. To jest film, który bardzo lubię, bo to jest film, który ma 9 minut i on jest bez słów. I tam jest klasyczna właśnie ta zasada. No, zasada pars pro toto to jest zasada rzymska, starożytna, prawda? Że część zamiast całości, czyli pokazując część, mówimy o jakiejś większej całości. To się łączy też z tym, że to zostało tam opisane, że my, jak robiliśmy te filmy w 70-tych latach WFD, to często no istnieje też takie pojęcie język ezopowy, prawda? Czyli, że nie mówimy wprost. To jest oczywiście pojęcie z dziedziny historii literatury, ale myśmy to próbowali też robić w tych filmach. To znaczy też, no to krótko mówiąc, dam jeden konkretny przykład. Jak Tomek Zygadło zrobił taki film Szkoła Podstawowa, prawda? No to krytyka straszna, że on kwestionuje system edukacji w PRL-u. No to próba obrony tego, nie zawsze skuteczna, była taka, on nie kwestionuje systemu. On mówi o tym, że tak się dzieje w jednej szkole warszawskiej i koniec, prawda? No to samo tam Kieślowski tak zawsze też jakby tłumaczył no, czasami to dawało rezultaty, czasami nie dawało, no w każdym razie no. Ta zasada pars pro toto, no właśnie to mówię, no, że pokazujemy fragment po to, żeby powiedzieć o jakiejś większej całości. Ale w tym filmie ona została, w tym filmie Pro Toto, no to tam jest właśnie dokładnie to. Zresztą ten film budził konsternację. Dostałem jakąś nagrodę w Krakowie za to, ale on budził konsternację, bo niektórzy nie bardzo wiedzieli, jaki to jest gatunek, prawda? I to już był problem. Bo tam po prostu zaczyna się to jako taki film ekologiczny, prawda? Że jest pięknie, że jest las, że jest strumień płynie, że drzewa rosną, a potem nagle to jest poddane jakby dekonstrukcji takiej, no te drzewa zaczynają padać, potem jest jakiś transport i ten transport już obnaża jakby brzydotę tego całego pejzażu, tych wszystkich miejsc i tak dalej, i tak dalej. No, a potem zwala się ogromne, piękne drzewo, które rosło, nie wiem, 150 lat, prawda? I potem z tego się robi zapałkę. I nie ma w tym kłamstwa, bo właśnie robiąc ten film się dowiedziałem, że właśnie zapałki się z takich drzew robi, co mnie zdumiało, ale tak właśnie. No i tam jeszcze była scena jedna inscenizowana, że dziewczyna zapala papierosa, facet jej przystawia ogień i ona dmucha w to i się robi ciemno. No i to było...
nie chcę w to wchodzić, to nie wydaje mi się jakoś szczególnie interesujące w tym momencie. No, w każdym razie ta zasada na tym polega. I jakby pan miał spojrzeć z perspektywy czasu na swoje filmy, wiem, że nie lubi pan ogólnych pytań, ale no, dzisiaj pewnie nie damy rady porozmawiać o większości. Jakby miał pan powiedzieć, co dla pana było ważne w robieniu filmów? Tak, oczywiście. To nie jest pytanie ogólne, to jest pytanie dla mnie konkretne, dlatego że ja dosyć szybko jakby zrozumiałem, że robienie filmu dokumentalnego, a może w ogóle każdego, ale ja tylko tutaj mówię o dokumentalnym, to jest to jakiś rodzaj takiej egzystencjalnej przygody. Znaczy my się stajemy, robiąc ten film, w jakimś sensie to nas przeobraża, to nas buduje, to nas wzbogaca. Bo to jest... Jakby ktoś mnie zapytał, jaka jest tematyka tych filmów? No, ja zrobiłem 80 filmów dokumentalnych i ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaka to jest tematyka, bo właściwie są wszystkie możliwe tematyki tam są w tym. Prawda? Ale jak to funkcjonuje, prawda? To, co mówię, że to jest przygoda. Otóż zaczynam robić film o Tadeuszu Konwickim. To jest rok 84. Film się nazywa Przechodzień. I to jest, no w ogóle od razu jest tutaj niesamowita historia, bo w 1984 roku, czyli już nie ma stanu wojennego, ale ciągle prawa stanu wojennego istnieją, on jest na wszystkich możliwych cenzorskich zapisach. Po prostu nie ma, nie istnieje. Nie to, że jest dobry czy zły, nie ma go. I w tym 1984 roku nagle taki film jest możliwy. Możliwy jest tylko dzięki determinacji kilku osób, którzy decydują się na jawne oszustwo, prawda? No bo tak to trzeba nazwać. Robiłem to w studio Iżykowskiego. Studio Iżykowskiego to było dziecko Solidarności. Ono powstało jakby właśnie w tym momencie, kiedy i było powołane po to, żeby młodzi reżyserzy mogli zrobić swój pierwszy, drugi film. Ja już wtedy nie byłem młodym reżyserem, już miałem więcej niż 2 i 5 filmów za sobą, ale już nie chcę w to wchodzić, bo to jest długa, żmudna opowieść. No w każdym razie cud się stał, ja ten film robię, prawda? No i teraz ja Konwickiego osobiście znałem i zawsze on mnie fascynował. Bo właśnie, bo te tematy, bo kiedyś mi ktoś zadał pytanie, a jak ty szukasz tematów? Ja nie szukam tematów, one same jakoś mnie znajdują, dopadają, czasami obsesyjnie się do czegoś tam doczepię. I tak samo było tu. No ale wtedy ja nie chciałem zrobić filmu o Konwickim, bo wiedziałem, że to jest niemożliwe. To się stało. No i przygotowuję się, mówię, znam go, wielbię i tak dalej. No przeczytałem wszystkie książki jego na nowo, zobaczyłem wszystkie jego filmy na nowo. No i przystępujemy do rozmowy. I ja się w ciągu tego krótkiego czasu robienia tego filmu o nim dowiedziałem tyle, że no, gdybyśmy byli zaprzyjaźnieni blisko, no to by mi to zajęło 4 lata co najmniej. A tutaj jest takie przyspieszone. I teraz jest coś takiego, że też często jest rozczarowanie, a często odwrotnie. Jeżeli idzie o Konwickim, no to ja robiąc ten film się z nim ponownie zakochałem. I tego. Potem miałem taki film, czyli skończyłem ten film, byłem kompletnie innym już człowiekiem. No, miałem nowe doświadczenia. Zrobiłem film o Stryjkowskim. To też była niesamowita historia. Facet, który jego nie znałem dobrze, znałem go bardzo pobieżnie. Miał ponad 90 lat. No i to był taki moment, kiedy on po prostu chciał mówić. I on był tak niesamowicie ufny, tak otwarty, tak jak dziecko po prostu. I ja strasznie ten film lubię, przez to, że on mi się otworzył i on mówił rzeczy niesamowite po prostu. No i tak samo, no to była jakaś, ostatni mój film, Menachem Begin, prawda? Film niedawno ukończony, dopiero w grudniu. No to na początku ubiegłego roku ja tak naprawdę
niewiele wiedziałem o tym Beginie. No to znaczy wiedziałem, że to był jakiś facet, polityk, który był też premierem Izraela i tak dalej, i tak dalej. Wiedziałem owszem, że on był z Polski, że on studiował tu na uniwersytecie i tak dalej. I to mnie jakoś przez tą robotę przy tym filmie, to już nie chodzi o to, że ja się wyedukowałem i teraz wiem wszystko o Beginie, bo wszystkiego nie wiem, ale wiem znacznie więcej niż wiedziałem. Ale przez to tak poznałem jakąś niesamowitą ilość ludzi fascynujących. Byłem w Izraelu w tym czasie, kiedy tam już było bardzo gorąco. Byłem świadkiem tych protestów przeciwko Netanyahu, strasznie ostrych, mocnych, no i tak dalej, i tak dalej. Więc to też mnie jakoś zupełnie zmieniło to wiele, w ogóle zmieniłem też jakby spojrzenie na pewne sprawy. Zupełnie inaczej teraz to wszystko widzę. Wierzę, że każdy film to jest po pierwsze osobna historia, po drugie na pewno też, tak jak pan mówi, pana zmieniają te filmy. Po każdym filmie zdobywa się ogromną wiedzę. Tak jak pan powiedział też, tych tematów pana filmów było po prostu bardzo, bardzo dużo, ogrom, ale to, co chyba łączy te filmy, to człowiek. Zawsze gdzieś człowiek jest w takim środku pana zainteresowań. Tak, to z tym się zgodzę całkowicie. I Tadeusz Sobolewski ładnie to ujął. No, oczywiście to mnie komplementuje, ale uważam, że to jest trafne. On powiedział, że ja opisuję, że ja jakby produkuję biografię duchową. Że to nie tylko, że to jest biografia, tylko to jest biografia duchowa. I to jest to, że mnie zawsze, zawsze mnie interesował bliźni, człowiek i za tym szedłem. I zawsze byłem ciekaw, co on ma do powiedzenia, byłem ciekaw. A poza tym nie wiem, czy to miałem od zarania dziejów, czy może tego się właśnie nauczyłem robiąc filmy, że nauczyłem się słuchać ludzi. A to wbrew pozorom jest bardzo rzadkie, bo na ogół wszyscy chcą mówić tylko, a nikt nie chce słuchać. Każdy artysta zawsze dąży do tego, żeby wypracować swój własny styl, niezależnie od tego, czym się zajmuje. Jak się wypracowuje swój własny styl w filmie? No tego nie wiem. No ja uważam, że ja mam własny styl. Znaczy mam jakiś taki podpis, taki, który polega na tym, że ludzie, którzy widzieli parę moich filmów, odgadną, że to jest mój film. No nie wiem, to jest tylko, myślę, że to jest jedyna droga do tego, to jest praktyka. To jest praktyka. Krzysiek Kieślowski w wywiadzie, który ja z nim zrobiłem, uważam, że to był bardzo dobry wywiad, ponieważ on lekceważył dziennikarzy i robił ich często w konia. Natomiast tutaj ja byłem jego kolegą i on wiedział, że on musi mówić poważnie. I też była rozmowa o szkole filmowej, prawda? I on powiedział, tak, no to jest świetny czas, taki, gdzie myśmy się jakoś konstruowali i tak dalej, i tak dalej. Ale ja wszystkiego nauczyłem się, a to już mówił to jako wybitny fabularzysta. Ja wszystkiego nauczyłem się tutaj, w WFD, robiąc te swoje małe filmy. Bo myśmy robili filmy 10, 12, 15 minutowe, prawda? I właśnie dlaczego? Nas nauczyli, żeby opowiedzieć jakąś historię w 5 minut, prawda? Więc myśmy umieli opowiedzieć historię. Ja uważam, że te filmy dla mnie, oczywiście być może to jest jakiś starczy sentymentalizm, ale ja uważam, że te filmy robione w tych 70. i 80. latach są najlepszymi polskimi dokumentami do dziś. Po prostu, bo one właśnie syntetyzują, bo one umieją opowiedzieć właśnie coś w krótkim czasie, ale to ma swoją dramaturgię, to naprawdę, znaczy nie mówię wszystkie, ale tam bardzo dużo tych filmów było dobrych. Miał pan wiedzę, umiejętności,
Myślę też, że talent, no bo jednak tyle zrobionych filmów, zawsze był pan pewny swojego talentu i czy talent gwarantuje sukces? Nie, znaczy wie pani co, ja tak. Po pierwsze, zawsze miałem wątpliwości. Nigdy nie miałem pewności siebie takiej, która właśnie no, powoduje, że ludzie dochodzą do sukcesu. Nie czuję się spełniony. Znaczy uważam, że bardzo wielu rzeczy nie zrobiłem. A przede wszystkim też ja chciałem być fabularzystą. I pamiętam, że na tym roku, który jak powiedziałem było nas 7, to jeden jedyny, Kieślowski, otwarcie mówił, że on chce robić tylko dokument. A my wszyscy chcieliśmy robić fabuły. To było ciekawe prześledzić jakby te losy tych 7 osób. Tak naprawdę to można powiedzieć, że tylko 2 osoby, no Kieślowski i jeszcze 2 osoby, coś w ogóle zrobiły. Reszta w ogóle nie zrobiła nic. Tak to wygląda. I jak patrzyłem na inne roczniki, to jest dość podobnie. No teraz to jest może inaczej, ale w tamtych latach tak było. I to jest mój problem, bo ja przecież właśnie zrobiłem też serial telewizyjny. I byłem jednym z młodszych reżyserów. Miałem 30 lat, jak robiłem ten serial. I to był serial, który był bardzo dobrze przyjęty i krytyka dobrze go przyjęła, bardzo oglądany i tak dalej, i tak dalej. I ja myślałem, że to będzie ta moja przepustka jakby dalej do tego. No ale potem to się okazało, że pierwszy mój projekt poległ, taki, który był od razu po tym, na początku lat 80., a potem szczególnie w latach 90., to kiedy była dobra passa dla dokumentu, to ja po prostu już w to poszedłem, jakby o tym zapomniałem. Miałem tylko jedną przymiarkę z tą Sową córką piekarza według Łaski. To 3 podejścia, 3 spalone i właściwie już z tego nic nie będzie. Rozmawiamy o pana talencie, ale chciałabym też, żebyśmy porozmawiali o kreatywności, bo nie da się robić filmów, jak nie jest się kreatywnym. Czym dla pana jest kreatywność? Kreatywność? To albo jest coś, co się ma, albo się tego nie ma. To, Pan ma? tak, oczywiście. To mam cały szereg wątpliwości, ale tu akurat w tej kwestii nie. Wie pani co, ja mam bardzo krytyczny stosunek do wielu rzeczy, które się dzisiaj dzieją, prawda? Ja oglądam polskie filmy, ale oglądam je jakby z konieczności, nie dla przyjemności. Tak jak w szkole filmowej, właśnie w tym krótkim okresie, kiedy ja się przyjaźniłem z Kieślowskim, to myśmy oglądali wszystkie polskie filmy. Wszystkie. Po prostu taki był obowiązek nasz. Między sobą tak ustaliliśmy. Teraz tego nie ma, ale ponieważ jestem też członkiem tej Akademii Filmowej, no to jak pani wie, że tam są te projekcje na Orły, no to wtedy właśnie oglądam jakąś tam zmasowaną ilość tych filmów. No i szczerze mówiąc jestem przerażony tym. A co pana przeraża teraz w polskiej Mnie kinematografii? przeraża, po pierwsze to, że moi koledzy, fabularzyści, wszyscy mają bardzo dobre mniemanie o sobie, ma bardzo dobre samopoczucie, a te filmy są kiepskie po prostu. No. Nie widział pan żadnego dobrego polskiego filmu Nie, ostatnio? widziałem parę dobrych filmów, ale parę. Ale parę. Wie pani, jeżeli produkcja jest, a w zeszłym roku chyba to był jakiś rekord, bo 60 filmów w ciągu roku zrobionych, prawda? No jeżeli na 60 filmów są 3 czy 4, które się dają oglądać, to jest mało. Dzisiaj spotykamy się w ZAIKS-ie. ZAIKS to jest taka instytucja, która wspiera artystów. Artyści potrzebują wsparcia? Ja jestem członkiem ZAIKS-u. Dostałem jakąś nagrodę ZAIKS-u, jakieś miałem stypendium. Oczywiście, że potrzebują. To jest oczywiste.
A jakiego rodzaju wsparcia pan oczekiwał w czasie swojej twórczości? Bo nie da się robić filmów samemu. Zawsze człowiek potrzebuje tego wsparcia z zewnątrz. Jakie były pana oczekiwania? Znaczy, wie pani co, no ja myślę tak, że ja nie miałem wielkich oczekiwań. Znaczy moje oczekiwania polegały na tym, że jeżeli mam dobry projekt, to go chcę zrealizować. To jest w różnych właśnie okresach. Ja przeżyłem PRL, prawda, potem III Rzeczpospolitą, a potem właśnie nie wiem, którą za rządów PiS-u. W każdym razie to było coś zupełnie innego. I w tym czasie ja złożyłem, nie wiem, 7 czy 8 czy 10 projektów. Wszystkie zostały odrzucone. Prawda? I to no, trudno mi jest uznać, że nagle tak mi się obniżył poziom, że ja daję 8 złych projektów. To jest niemożliwe po prostu. No, może jeden był gorszy, ale i nie zrobiłem nic. Więc ja myślę, że oprócz talentu potrzebne jest szczęście jakieś, to się wiąże szczególnie w filmie, a może nie tylko, no właśnie z tym, czy jesteś w jakiejś, nie chcę powiedzieć w układach, ale czy jesteś częścią jakiejś większej całości po prostu. Tacy ludzie, którzy są outsiderami, jak ja, no, mają jakby pod górkę po prostu. No i to jakby z tym się trzeba pogodzić, nie ma co narzekać. No tak jest. No. Chciałam jeszcze zapytać pana o domy pracy twórczej. Czy kiedykolwiek zdarzyło się panu pracować w takim domu pracy twórczej? Tak. No ja bardzo lubię ten dom filmowców w Kazimierzu. Znaczy w ogóle do tego Kazimierza mnie jakoś tam ciągnie. Pamiętam, że jak tam przyjechałem po raz pierwszy, a to jest dom pracy twórczej, to w wyposażeniu był taki maleńki stolik. I ja poszedłem do tego szefa tego ośrodka i mówię, ale wie pan, ja potrzebuję taki większy stół, bo muszę komputer... I mówi, co pan, to pan będzie tu pracował? Mówię, no taki mam pomysł właśnie. No to co zazwyczaj się robi w domach pracy twórczej? Prawda? Ale znaczy wie pani, to jest tak czy inaczej, no to jest jakby jakaś możliwość oderwania się od takiej bieżączki, od tego, co tutaj mamy dzień po dniu, godzina po godzinie, więc to jest w porządku. No. Wspomniał pan o komputerze. Trochę się zastanawiałam nad tym, jak wygląda warsztat pracy filmowca. Poza komputerem potrzebuje pan czegoś jeszcze? Pieniędzy na produkcję. Bez tego nie da rady. Tak. I to jest właśnie ten moment, który jest najmniej dla mnie interesujący, a trwa najdłużej. Poszukiwanie środków na realizację. I tu właśnie, no niby ten PiS jest po to, żeby nam pomagać, ale ja mam takie wrażenie, że ta instytucja, bo przecież ona została powołana no właśnie dla nas, dla filmowców, żeby ułatwić im życie. Ja myślę, że w tej chwili no, to jest naturalne, tak mają te instytucje, że one nagle się zaczynają jakby rozbudowywać i stają się jakby taką królestwem dla siebie, prawda? I ta biurokracja, czyli ja nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego jak się składa na projekt, to trzeba mieć tam, nie wiem, 30 parę załączników, prawda? Bo jestem przekonany, że nawet ci ludzie, którzy to oceniają, nie są w stanie tego wszystkiego przeczytać, prawda? No bo jest coś, co jest ideą filmu, może to się nazywać konspekt, może się nazywać scenariusz, treatment, jakkolwiek. No i prawdopodobnie drugi ważny dokument, no to jest kosztorys, prawda? I ja nie widzę potrzeby jakby jeszcze, no i oczywiście no, producent musi udowodnić, że ma i kwalifikacje, i środki, żeby taką rzecz przeprowadzić. Czyli komputer i pieniądze. To są najważniejsze rzeczy dla filmowca. Ja też prowadziłem i prowadzę nadal
Wszystko w takich zeszycikach zapisuję. A może mi pan pokazać ten zeszycik? Tak. A mogę zajrzeć do środka? Nie wiem, co tam jest, a niech pani zajrzy Dlatego na pierwszą pytam. stronę. To jakieś notatki właśnie Okej. chyba do filmu konkretnego. Do konkretnego filmu. Tak. Nazwiska osób, numery telefonów, głównie nazwiska. Szukam jakichś tematów. A dużo ma pan takich zeszycików? Nieskończoną ilość. I zawsze w kieszeni takie malutkie? No właśnie na zdjęciach często tak, wie pani, bo to mi pomaga. To znaczy ja nie korzystam z notatek, ja się jakby przygotowuję do filmów bardzo, oczywiście bardzo szczegółowo, natomiast nie korzystam z notatek. Natomiast noszę zawsze, no tam nie wiem, trzeba coś jakoś zapisać, coś kogoś poprosić o. Z tym, że ja prowadzę dziennik też od niepamiętnych czasów. Z tym, że no, na swoją obronę tylko powiem, że to nie jest jakby w trybie ciągłym, tylko ja mam tak, nie wiem, czy 2 miesiące piszę, potem pół roku nie piszę i tak dalej. I cały ten dziennik jest właśnie w takich zeszycikach, w takich trochę większych, czasami dużych. Ale od 2004 roku już to robię na komputerze, bo już mi się nie chce. No. A teraz część tych dzienników starych to właśnie po prostu przepisywałem. Zamierzam tam w jakimś momencie to wydać. Ja uważam się, jak tam w CV pisałem, to zawsze pisałem poeta, reżyser. Ale to poeta było pierwsze. No właśnie, a dlaczego poeta pierwsza, a nie Dlatego, reżyser? że po pierwsze to jest moja pierwsza miłość, a pierwszej miłości się nie zapomina. A potem to jest też, ktoś to powiedział, że bo ja na przykład chronicznie nie znoszę filmów, tak zwanych filmów poetyckich. Natomiast jest sposób, znaczy to też chyba Sobolewski powiedział, że te moje filmy to są trochę jak poezja, że one nie mają takiej struktury jakby takiej epickiej, tylko raczej właśnie liryczną. Ale to znowu, to nie jest tak, że ja to sobie założyłem czy coś, no tylko człowiek jest tym samym człowiekiem, czy robi film, czy pisze wiersz, prawda? W związku z tym no to jest jakby to, co dominuje. I ja zresztą nadal uważam, że poezja to jest coś takiego jak muzyka, czyli to jest coś ponad wszystko, prawda? Bo to wszystko inne jest fajne, ale to jest to. Więc 4. To ja tylko można powiedzieć, że to jest jakby hobby. Nie, to nie jest hobby. To jest bardzo ważne dla mnie. Ale jednocześnie tych tomów jest bardzo mało. No jeżeli ja zrobiłem około 100 filmów, a tomy są 4 tylko, prawda? I na początku było tak, że ja 3 tomy wydałem co 20 lat, dokładnie. Też jakby nie przymierzając się do tego, tak wyszło. No ale ten 4, no to już pomyślałem, że już nie mam 20 lat przed sobą, więc muszę trochę to przyspieszyć. Pisze pan cały czas wiersze? Tak. A o czym ostatnio napisał pan wiersz? No tego nie pamiętam o czym. Te wiersze nie są o czymś. To one powstają z jakiegoś, oczywiście z jakiegoś obrazu, czy z jakiejś sytuacji, która... Napisałem coś takiego o wróblach. Że się czuję... Bo tak w pewnym momencie to zobaczyłem... Wróble to jest coś takiego, tak właśnie z młodości, z dzieciństwa. Potem nagle zobaczyłem, że już ich nie ma. I potem nagle znowu je zobaczyłem, poczułem się bezpieczny i napisałem o bezpieczeństwie, które przynoszą mi wróble. Jest pan Uczucie. cały czas bardzo takim czynnym, twórczo człowiekiem i pisze pan wiersze i cały czas pan realizuje filmy. Jakie ma pan w ogóle plany na przyszłość? Plany, no wie pani, no, planów zbyt wiele już nie ma. No. Znaczy ja mam w tej chwili mam właściwie 3 projekty filmowe. Na różnym poziomie, że tak powiem, zaangażowania. dużo. Słucham? To bardzo dużo. Dużo, tak, no ale to się bierze też stąd, że ja przez te 8 lat nie zrobiłem nic.
To znaczy zrobiłem jakieś takie 2 małe filmiki za jakiś śmieszny budżet, ale nie zrobiłem właściwie... Mój powrót do zawodu to jest ten Begin. To jest taki kolejny film, no też nie jest jakimś wielkim, bo żaden mój film nie miał wysokiego budżetu, ale taki przynajmniej przyzwoity budżet. Więc to jest to. Teraz ja mam tak. To jest właśnie rzecz, która już się też ciągnie w nieskończoność. To jest film dokumentalny, który chcę zrobić o Janku Lityńskim. To Janek Lityński, powszechnie znana postać, wszyscy go podobno kochali. Ja go dobrze znałem i to znaczy z takich tego i powiem, to co jakoś szczególnie mnie tutaj, znaczy to co było tym zapłonem, Herling Grudziński w moim filmie, bo też zrobiłem film o Herlingu, mówi, że każda rzecz, która właśnie artystyczna, która się zdarza, zaczyna się, że musi mieć pewien taki zapłon artyleryjski. Więc dla mnie tym zapłonem artyleryjskim dla Janka to było to, że to dla mnie niesamowita sprawa, że on utonął ratując psa. No, to jest w tym coś niesamowicie symbolicznego dla mnie. Pies ocalał zresztą, a on nie. Więc to taki punkt wyjścia. No, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, gdzie ja chcę być już tylko producentem. To się zgłosili do mnie tacy ludzie, moi znajomi. A dlatego się tego podjąłem, bo wydaje mi się to fantastyczny temat, taki mój temat. To jest po wojnie, tuż po wojnie był taki żydowski sierociniec w Otwocku. Tam między innymi była ta Hanna Kral. Tam była. Ona pisze o tym w swoich książkach, ale nigdy nie powiedziała, że ona tam była. A tutaj zgodziła się to po raz pierwszy powiedzieć. No i to jest sytuacja taka, że oni znaleźli jeszcze trochę takich ludzi, którzy byli w tym sierocińcu. Ci ludzie mają tak średnio 89 lat. To znaczy najmłodszy ma tam, nie wiem, 85, a najstarszy 98. To są tacy ludzie, prawda? No i to mi się podoba, bo to jest opowieść jakby o losie ludzkim znowu. To jest opowieść o tematyce żydowskiej, prawda, co mnie też jakoś ciągnie. Ja zawsze miałem jakby takie oko na to, ucho otwarte, ale no to robię. Jeden z tematów, które, to tak jak mogę powiedzieć, że zrobiłem kilkanaście czy kilka filmów o tematyce żydowskiej, tak samo jak mogę powiedzieć, że zrobiłem kilkanaście filmów o pisarzach. I to też mnie zawsze interesowało, ludzie sztuki, ludzie kultury. Skąd to się wszystko bierze? No. Życzę panu zrealizowania tych planów, a co za tym idzie, pieniędzy panu życzę, no bo to jest tak naprawdę najważniejsze bardzo. dla filmowca. To mi się przyda. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.